Gdy w połowie lat 60. Wielka Brytania odtajniła małą część dokumentów związanych ze zdobyciem U-110, niemal wszyscy żyjący byli dowódcy U-bootów stwierdzili, że gdyby kapitan Julius Lemp wojnę przeżył, to powinien stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Jednak to, co przytrafiło się kapitanowi Lempowi, mogło bez wyjątku przydarzyć się każdemu dowódcy U-boota. W tym odcinku przedstawię losy 3 dowódców okrętów podwodnych, którym w trakcie działań wojennych szczęście nie dopisało, bądź trafili na okręt, którego prześladował pech. I co ciekawe, przesądy, w które wierzyli marynarze, zawsze się potwierdzały. Dwudziestego 22 sierpnia 1939 roku kapitan Julius Lemp wypłynął wraz ze swoją załogą U-30 w patrol bojowy. Wśród kadry oficerskiej i załogi okrętu od jakiegoś czasu narastało napięcie w związku z istniejącą sytuacją polityczną. 1 września 1939 roku, gdy wybuchła wojna, kapitan Lemp patrolował rejon koło północno-zachodnich rejonów Wielkiej Brytanii, poszukując polskich statków handlowych jako celu dla swoich torped, jednak bezskutecznie. 3 września radiooperator na U-30 odebrał radiogram następującej treści. Godzina 13:30. Wiadomość radiowa z Oberkommando der Kriegsmarine do jednostek na morzu, do U-30. Siły niemieckie na pełnym morzu. Rozpocznie jak najszybciej działania wojenne przeciwko Brytyjczykom. Podpisano Reder. 4 godziny po wypowiedzeniu wojny przez Wielką Brytanię wachta w kiosku U-30 dostrzegła na horyzoncie sylwetkę statku. Po blisko 2 godzinach płynięcia za zaobserwowanym statkiem kapitan Lemp dochodzi do wniosku, że jest to krążownik pomocniczy i o godzinie 19:40 odpala torpedę w jego kierunku, którego los był już przesądzony i który staje się pierwszą ofiarą najdłuższej bitwy II wojny światowej, bitwy o Atlantyk. Storpedowanym statkiem okazał się brytyjski liniowiec Athenia, kursujący pomiędzy Wielką Brytanią a Kanadą. W chwili storpedowania Athenii na jej pokładzie znajdowało się 1418 osób wraz z załogą. Dla kapitana Lempa i jego załogi był to niewątpliwie ogromny sukces, jednak tylko do chwili, gdy zdał sobie sprawę z tego, że nie był to krążownik pomocniczy, jak sądził, tylko statek pasażerski. Cała prawda o zatopieniu Athenii wyszła na jaw dopiero w roku 1945, w trakcie procesu norymberskiego. Kapitan Julius Lemp w trakcie swej kariery wojennej zachowywał się zazwyczaj po dżentelmeńsku, zgodnie z prawem morskim. Rozbitków zatopionych statków zaopatrywał w żywność i środki medyczne. Zdarzało się, że holował szalupy z rozbitkami na szlaki komunikacyjne, gdzie czekał wraz z nimi na przypływające neutralne statki handlowe, na które przekazywał rozbitków. Trzeba jednak zaznaczyć, że były to początki bitwy o Atlantyk, gdzie dowódcy U-bootów na takie gesty mogli sobie pozwolić. Jednak to nie zatopienie Athenii, która stała się pierwszą ofiarą bitwy o Atlantyk, wpłynęło na to, że zapisał się on jako jeden z tragicznych i pechowych bohaterów tej bitwy. Stało się tak za sprawą najpilniej strzeżonej przez Brytyjczyków tajemnicy II wojny światowej, tak zwanej Operacji Primrose. Gdy 9 maja 1941 roku, już jako dowódca U-110, kapitan Lemp zaatakował statki wykrytego dzień wcześniej konwoju HX-123, z którego zatopił 2 statki. Jego okręt zostaje wykryty przez ochronę konwoju i obrzucany bombami głębinowymi. U-110 doznał takich uszkodzeń, że załoga została pozbawiona kontroli nad okrętem. U-110 samoczynnie wynurzył się na powierzchnię, prosto pod lufy brytyjskich niszczycieli. Kapitan Lemp, przekonany, że okręt zaraz zatonie, wydaje rozkaz do jego opuszczenia. Tymczasem dowódca niszczyciela HMS Bulldog, kapitan Joe Baker Creswell,
podejmuje ryzykowną decyzję, by utrzymujący się na powierzchni okręt podwodny zdobyć. W tym celu wysyła grupę abordażową pod dowództwem porucznika Davida Balme. Po kilku minutach przerażony Lemp spostrzega, że jego okręt nie tonie. Szybko zawraca i zaczyna płynąć w jego kierunku. Po dopłynięciu próbuje wspiąć się na jego pokład i w tym momencie padają strzały, zabijając Lempa na miejscu. To, co teraz się wydarzyło, stało się jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego Brytyjczycy nie odtajnili wszystkich dokumentów dotyczących tych wydarzeń. Brytyjczycy na U-110 znaleźli maszynę szyfrującą Enigma, księgi szyfrów oraz inne cenne dokumenty, co w niedługim czasie pozwoliło zyskać przewagę w wojnie z U-botami i stało się jednym z przełomowych momentów II wojny światowej. Przez wiele lat nie wiadomo było, jak zginął kapitan Lemp. Oficjalnie Anglicy twierdzili, że wolał się on utopić, popełniając samobójstwo, niż odpowiadać za stratę okrętu. Przeszło 2 dekady po tych wydarzeniach brytyjscy marynarze z grupy abordażowej przyznali, że kapitana Juliusa Lempa zastrzelili w trakcie jego próby dostania się na pokład U-110. Wraz z kapitanem Lempem zostało zabitych 14 członków załogi U-110. Dowódca grupy abordażowej, porucznik David Balme, zmarł 3 stycznia 2016 roku w Leamington, Wielka Brytania, w wieku 96 lat. Dowódca niszczyciela HMS Bulldog, kapitan Joe Baker Creswell, zmarł również w wieku 96 lat, w Bamburg, 4 marca 1997 roku. Jednak najbardziej pechowym dowódcą bota był 32-letni kapitan Hans-Joachim Ramlow, dowódca U-570, który wstąpił do Reichsmarine w roku 1928. Od początku II wojny światowej dowodził on bateriami artylerii przybrzeżnej na Morzu Północnym. W roku 1940 wstąpił do U-Bootwaffe. Przed objęciem dowództwa U-570 przez 5 miesięcy szkolił się na U-58. Zasadą było, żeby przed objęciem samodzielnego dowództwa okrętu oficer przechodził poszczególne szczeble kariery. Trwało to kilka lat. Jednak z powodu kryzysu kadrowego szkolenie znacznie skrócono. Dotyczyło to również załóg okrętów, ludzi nowo wcielonych do U-Bootwaffe. Również czekał krótki kurs, po czym wysyłano ich do flotyli bojowych. 15 maja 1941 roku kapitan Ramlow obejmuje dowództwo U-570. Tylko 4 marynarzy z załogi U-570 odbyło kilka patroli na innych okrętach. Jedynym doświadczonym członkiem załogi U-570 był pierwszy oficer wachtowy, porucznik Bernhard Bert, który służył na U-botach blisko 6 lat. Po 2 miesiącach szkolenia uznano, że załoga jak i okręt są gotowi do rejsu bojowego. 24 sierpnia 1941 roku U-570 wychodzi z Trondheim w Norwegii w pierwszy i, jak się okazało, ostatni patrol pod banderą niemiecką. Jednak tak naprawdę to ani okręt, ani załoga nie były gotowe do odbycia patrolu bojowego. Dowódca okrętu kapitan Ramlow, jak i mechanik porucznik Erich Menzel jednak uznali okręt za sprawny technicznie. Niemal cała załoga okrętu pochodziła z terenów górzystych Niemiec i po wejściu w morze wszyscy zachorowali na chorobę morską, co w praktyce wyeliminowało całą załogę z pełnienia swych obowiązków. Na okręcie zapanowała całkowita niechęć do wykonywania nawet podstawowych czynności. Tymczasem dowódca okrętu kapitan leutnant Hans Ramlow otrzymał drogą radiową rozkaz przechwycenia konwoju idącego do Wielkiej Brytanii. Z powodu uszkodzonych hydrofonów Ramlow był zmuszony do obserwacji wzrokowej na powierzchni morza. W godzinach porannych 27 sierpnia zszedł na głębokość około 30 metrów pod wodę, by dać odpocząć załodze, która na wzburzonym morzu podwójnie odczuwała swoje dolegliwości. Około godziny 11 wynurzył okręt, nie sprawdzając przez peryskop bojowy nieba. Po wynurzeniu i wejściu do kiosku okrętu zauważył lecący w ich kierunku samolot.
Ramlow błyskawicznie wydał rozkaz awaryjnego zanurzenia, lecz zanim U-570 zdążył się zanurzyć, spadły w pobliżu okrętu 4 100-kilogramowe bomby głębinowe, ustawione na małą głębokość, które wybuchając gwałtownie, podrzuciły okręt tak, że o mało nie wywrócił się do góry dnem. Młoda, niedoświadczona i schorowana załoga wpadła w panikę. Nie pomogły wydawane na prędce rozkazy dowódcy okrętu. Na okręcie zaczęto krzyczeć, że wydostaje się chlor z uszkodzonych akumulatorów. Wszyscy chcieli wydostać się jak najszybciej na zewnątrz okrętu. Sytuacja, która wymknęła się spod kontroli, była w tym momencie już nie do opanowania. Część załogi udało się przez otwarty właz wyjść na zewnątrz okrętu, do kiosku i na pokład. Reszta zgrupowała się w centrali okrętu. Samolot Hudson z 269 Dywizjonu Obrony Wybrzeża, stacjonującego na Islandii w Karla Darnes, dowodzony był przez 31-letniego porucznika Thompsona. Ostrzeliwał z broni pokładowej wynurzonego ubota. W tym czasie kapitan lejtnant Hans Ramlow kazał nadać meldunek do dowództwa otwartym tekstem, gdyż kodowanie zajęłoby zbyt wiele czasu. Być może chciał, by również odebrała go załoga atakującego go samolotu. Nie jestem w stanie zanurzyć okrętu i jestem atakowany przez samolot. Gdy dowódca nadawał meldunek, któryś z marynarzy znajdujących się na kiosku zaczął machać białą podkoszulką na znak poddania okrętu. Po chwili na kiosk dostarczono białe prześcieradło, które wywieszono na kiosku. Zaskoczona załoga samolotu Hudson przerwała ostrzał ubota. Hudson, krążąc nad U-570, wezwał na pomoc brytyjskie okręty, które następnego dnia przejęły załogę wraz z U-570. W czasie przejmowania załogi U-570 pierwszymi osobami, które opuściły okręt, był dowódca okrętu Hans Ramlow, pierwszy oficer Bernard Bent oraz mechanik Erik Menzel. Pozostała część załogi, wśród których było 5 rannych marynarzy, przeniesiono na jednostkę kanadyjską w drugiej kolejności. Zachowanie oficerów z U-570 spowodowało całkowitą utratę zaufania i niechęć do swych oficerów przez załogę okrętu. U-570 przeholowano najpierw na Islandię, gdzie specjaliści orzekli, że nie było żadnego niebezpieczeństwa zalania wnętrza okrętu i zatonięcia ubota. Ponadto Brytyjczycy przesłuchali szczegółowo całą załogę U-570, lecz nikt nie był w stanie stwierdzić jednoznacznie, kto wydał rozkaz poddania okrętu i wywieszenia białego prześcieradła. Nikt też nie wiedział, czy był to dowódca okrętu Ramlow, czy pierwszy oficer Bernd, czy któryś z przerażonych członków załogi. Po sprawdzeniu U-570 został przeprowadzony do stoczni Barrow-in-Forest w północno-zachodnim wybrzeżu Anglii. U-570 poddano dokładnym badaniom, które okazały się bardzo użyteczne dla alianckich sił zwalczających niemieckie uboty, po czym postanowiono U-570 wcielić do królewskiej marynarki wojennej. Tymczasem 4 oficerów z U-570 Brytyjczycy przenieśli do obozu jenieckiego w Grisdal-Hall, posiadłości wiejskiej oddalonej od stoczni Barrow-in-Forest o niecałe 40 km od obozu jenieckiego Grisdal-Hall. Kapitan Ramlow był przetrzymywany w odosobnieniu. Gdy Brytyjczycy dowiedzieli się, że w obozie ma zebrać się sąd honorowy pod przewodnictwem słynnego króla tonażu i najstarszego stopniem Otto Kretschmera, Ramlowa przeniesiono do obozu dla oficerów Luftwaffe. Sąd honorowy, złożony z oficerów najstarszych rangą jeńców, uznał dowódcę U-570 Hansa Ramlowa i pierwszego oficera Bernarda Bernta za winnych tchórzostwa, licząc, że po pokonaniu Wielkiej Brytanii sąd wojskowy w Niemczech uzna również za winnych i skaże Ramlowa i Bernta na karę śmierci. W tym miejscu na temat postawy pierwszego oficera Bernharda Bernta są dwie wersje. Chociaż przyjęto, że to sam Bernhard Bernt, chcąc odkupić swoje winy i zmyć hańbę ze swego nazwiska, zaproponował plan zniszczenia U-570 w stoczni Barrow po ucieczce z obozu jenieckiego. Plan zaakceptował sam Otto Kretschmer, pomimo że misja była niewykonalna i samobójcza. Czy Bernhard Bernt celowo wziął winę na siebie? Wtajemniczeni jeńcy pomogli Berntowi zdobyć fałszywe dokumenty, ubranie cywilne oraz mapy. Bernt przy pomocy innych jeńców uciekł z obozu.
lecz Brytyjczycy wiedzieli od swoich zaufanych jeńców o przedsięwzięciu Bernta. Po kilku godzinach w czasie próby aresztowania Bernt został zastrzelony. Na polecenie Kretschmera jeńcy obozu pochowali Berharda Berta z pełnymi honorami wojskowymi. U-570 po próbach przeprowadzonych przez Brytyjczyków służył w Royal Navy jako HMS Grab. Tak naprawdę nigdy nie udało się ustalić ani Brytyjczykom, ani Niemcom, kto poddał U-570. Powojenne losy kapitana Hansa Joachima Ramlowa nie są znane. Wiadomo tylko, że zmarł w wieku 58 lat, 13 czerwca 1967 roku. Trzecim bohaterem tego odcinka jest kapitan Harald Lange. Jednak tak naprawdę to nie on był pechowym dowódcą, lecz pechowym był okręt, którym dowodził. Wszystko zaczęło się, gdy pewnego dnia pierwszy dowódca U-505, kapitan Axel Olaf Lewe, wypatrzył na horyzoncie żaglowiec o nazwie Romar, płynący pod banderą kolumbijską. Kapitan Lewe uznał żaglowiec za statek pułapkę i rozkazał go zatopić. Niektórzy przesądni marynarze uważali, że zatopienie statku żaglowego przyniesie pecha. Nadchodzące miesiące pokazały, że mieli rację. Od tego momentu losy okrętu i załogi zmieniły się na gorsze. Krótko po tym wydarzeniu kapitan Lewe zachorował i musiał opuścić okręt. Pod kolejnym dowódcą okręt zaczął prześladować pech. 6 września 1942 roku nowym dowódcą U-505 został 25-letni kapitan Peter Szczech, ambitny, zakompleksiony, z problemami psychicznymi despota, który jako dowódca był prawdziwym tyranem. U-505 pod dowództwem kapitana Szczecha wychodził kilka razy w patrol bojowy i za każdym razem musiał przerywać patrol z powodu ciągłych awarii okrętu. W dowództwie zaczęto podejrzewać, że załoga celowo uszkadza okręt. Doszło do tego, że nawet Gestapo przesłuchiwało załogę okrętu. Okazało się, że ktoś przewiercił dziurę w zbiorniku oleju, a do tego w paliwie wykryto cukier. Gestapo szybko znalazło potencjalnych sabotażystów wśród stoczniowców, których aresztowano i rozstrzelano. W trakcie kolejnego rejsu w październiku 1943 roku, w trakcie ataku U-505 bombami minowymi, 24 października kapitan Peter Szczech popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Był to jedyny taki przypadek w trakcie II wojny światowej. Następnego dnia ciało dowódcy wyrzucono do morza. Okręt ponownie przerwał patrol i pod dowództwem zastępcy porucznika Paula Meyera powrócił do Lorient. Dowództwo Luftwaffe cały incydent postanowiło zachować w tajemnicy. Po takich to wydarzeniach nowym dowódcą okrętu U-505 został 8 listopada 1943 roku porucznik Harald Lange. Pod dowództwem porucznika Lange wydawało się, że pech opuścił okręt i załogę. Morale załogi znacząco wzrosło. Przez 7 miesięcy obyło się bez żadnych dziwnych wydarzeń. Amerykańska marynarka wojenna stworzyła Task Force, tak zwane grupy taktyczne łowców ubotów, złożone z lotniskowców i eskorty niszczycieli. Dzięki lotniskowcom można było patrolować obszary oceanów, do których nie docierały samoloty startujące z lądu. Jednym z dowódców grupy taktycznej był kapitan Daniel Gallery, który jako jedyny dowódca wysyłał w nocy samoloty na nocne patrole. To właśnie w nocy uboty musiały się wynurzyć, by przewietrzyć okręt i naładować akumulatory. Kapitan Gallery wiedział o tym doskonale. W czasie jednej z odpraw kapitan Gallery, jasno się wyrażając, stwierdził, że gdy nadarzy się odpowiednia okazja, chce zdobyć niemiecki okręt podwodny. Kapitan Gallery wraz ze swym zespołem opuścił bazę w Norfolk 15 maja 1944 roku. W skład grupy kapitana Gallery'ego wchodził lotniskowiec Guadalcanal oraz 5 niszczycieli. W trakcie 12 misji U-505 przez 6 tygodni patrolował odległy obszar pomiędzy Freetown a sąsiednim portem liberyjskiej Monrovii u zachodnich wybrzeży Afryki. Długotrwały rejs w upalnym, wilgotnym klimacie dawał się mocno we znaki załodze porucznika Lange.
27 maja 1944 roku Lange, któremu kończyło się już paliwo, otrzymał rozkaz powrotu do bazy. Po długim i bezskutecznym patrolu brytyjscy kryptolodzy odszyfrowali depeszę Langego do dowództwa i wyznaczyli przypuszczalny kurs U-505, na który skierowano grupę kapitana Gallerego. 4 czerwca 1944 roku około godziny 11 niszczyciel osłony lotniskowca USS Guadalcanal, niszczyciel USS Chatelaine, uchwycił kontakt sonarowy U-505. Podczas jednego z pierwszych ataków bomba głębinowa z niszczyciela USS Chatelaine uszkodziła zbiorniki paliwa na U-505, co spowodowało wyciek ropy. Z zaistniałej sytuacji porucznik Harold Lange podjął decyzję o wynurzeniu i opuszczeniu okrętu. W pośpiechu i ucieczce z okrętu nie otworzono zaworów dennych, by przyspieszyć zatonięcie U-505, który nie chciał zatonąć. Umożliwiło to grupie abordażowej wejść na pokład U-505 i znaleźć tam prawdziwe skarby w postaci maszyny szyfrującej Enigma, książek kodów, wirników i innych cennych dokumentów. Był to drugi taki wypadek od roku 1812 w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Po zdobyciu U-505 dowództwo amerykańskie było zachwycone zdobyczą i jednocześnie przerażone, gdyż za 2 dni miała nastąpić inwazja w Normandii. Kapitan Gallery podjął decyzję o odholowaniu U-505 na Bermudy. Podjęta przez kapitana Gallerego decyzja była złamaniem procedur, za co Gallery miał zostać postawiony przed sądem wojennym. Jednak zdobycie U-505 przez marynarkę Stanów Zjednoczonych udało się zachować w ścisłej tajemnicy. W roku 1954 U-505 przekazano do Muzeum Nauki i Przemysłu w Chicago i udostępniono go zwiedzającym. U-505 jest eksponowany jako forma upamiętnienia wszystkich ofiar bitwy o Atlantyk. W roku 1964 na pokładzie U-505 spotkał się kapitan Daniel Gallery i kapitan Harold Lange. Niedawni wrogowie stali się przyjaciółmi.